Okej, mam mikrofon, mam skrypt, mam telefon. Możemy zaczynać. Perfekcjonizm jest to zjawisko, które dotyczy bardzo wielu z nas. Występuje w życiu codziennym, w pracy, w szkole, w relacjach międzyludzkich. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, skąd się bierze perfekcjonizm, jakie są jego plusy i minusy, a także jak z nim walczyć, by nie przeszkadzał nam w osiąganiu naszych celów. Cześć, ja mam na imię Magda, pracuję jako terapeutka w Edynburgu i zapraszam Cię do obejrzenia mojego filmiku. Dziś będę mówiła o perfekcjonizmie. Na początek, czym właściwie jest perfekcjonizm? Perfekcjonizm to dążenie do doskonałości, do robienia wszystkiego bez żadnych błędów. W teorii brzmi to dobrze, bo kto z nas nie chce być lepszy? Jednak w praktyce perfekcjonizm może być czymś więcej niż tylko chęcią osiągania wysokich standardów. Może prowadzić do frustracji, do zmęczenia, a nawet do wypalenia zawodowego. Jakie są przykłady perfekcjonizmu w naszym codziennym życiu? Hmm. Może na przykład to być obsesyjne, drobiazgowe poprawianie pracy, nad którą pracujemy, chociaż inni dawno uznaliby tą pracę już za skończoną. Albo unikanie wyzwań, bo boimy się porażki. Albo ciągle porównywanie się do innych, którzy w naszych oczach robią wszystko perfekcyjnie. Albo na przykład brak satysfakcji z wypoczynku. Nawet podczas odpoczynku perfekcjoniści myślą o pracy i o niedokończonych zadaniach, co utrudnia im prawdziwe zrelaksowanie się. Skąd bierze się zatem perfekcjonizm? Chciałabym tutaj wspomnieć o kilku czynnikach. Pierwszym czynnikiem jest to czynnik tak zwany środowiskowy. I tutaj musimy przyjrzeć się naszemu wychowaniu. Musimy przyjrzeć się troszkę naszym rodzicom czy opiekunom, którzy nas wychowywali. Ponieważ rodzice, którzy są bardzo krytyczni i mają nierealistyczne oczekiwania, mogą nieświadomie zaszczepiać w swoich dzieciach chęć dążenia do perfekcji. Drugim czynnikiem jest to czynnik społeczny. Żyjemy obecnie w kulturze, która to kultura kładzie bardzo duży nacisk na osiągnięcia, na sukces oraz na konkurencję. To wszystko sprzyja rozwojowi perfekcjonizmowi. Media, w tym social media, idealizują doskonałość i również mogą wywierać presję na jednostkę. Kolejnym czynnikiem jest tak zwany czynnik osobisty. Warto się przyjrzeć tutaj naszym wewnętrznym przekonaniom, jakie mamy na temat perfekcjonizmu właśnie. Ponieważ perfekcjoniści często mają głęboko zakorzenione przekonanie, którego nawet nie są świadomi, że ich wartość osobista zależy od ich osiągnięć i mogą wierzyć całymi latami, że muszą być doskonali we wszystkim, aby zasługiwać na miłość i szacunek. Kolejnym czynnikiem jest doświadczenie życiowe, nasze, indywidualne, własne, gdyż negatywne doświadczenia w dzieciństwie, takie jak krytyka, na przykład przez rodziców, odrzucenie lub trauma, mogą prowadzić do rozwoju perfekcjonistycznych cech jako mechanizmu na radzenie sobie z bólem emocjonalnym. Kolejnym czynnikiem, o którym chciałam wspomnieć, skąd bierze się perfekcjonizm, są czynniki psychologiczne i emocjonalne. Perfekcjonizm często może być sposobem radzenia sobie z lękiem i stresem. Osoby, które dążą do doskonałości, mogą tak robić, ponieważ chcą zyskać poczucie kontroli nad swoim życiem. Nie można jednak zaprzeczyć, że ten perfekcjonizm zdrowy, adaptacyjny ma też swoje dobre strony. I tą dobrą stroną może być tak dążenie do doskonałości, które nas motywuje do ciągłego rozwoju i do nauki. Kolejnym plusem może być fakt, iż osoby perfekcjonistyczne zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj osiągają wysokie standardy w pracy czy w innych dziedzinach życia. Perfekcjoniści są również bardzo sumienni i dbają o szczegóły. Niestety perfekcjonizm ma też swoje minusy i moim zdaniem jest ich zdecydowanie więcej niż plusów. Perfekcjoniści mogą się przeciążać, bo nigdy nie są zadowoleni ze swojej pracy. Nawet jeśli osiągną sukces, często czują coś, że mogli zrobić to lepiej. Zamiast cieszyć się z osiągnięć, skupiają się na drobnych błędach lub niedoskonałościach. Perfekcjonizm może prowadzić również do prokrastynacji, czyli obawa przed nieidealnym wynikiem naszych działań powoduje, że odkładają to działanie na później. Spędzają bardzo dużo czasu na przygotowaniach, na badaniach, na planowaniu, na analizie, zanim podejmą działanie, aby upewnić się, że wszystko będzie idealne. To z kolei może prowadzić do paraliżu decyzyjnego,
Czyli perfekcjoniści mogą mieć problem z podejmowaniem decyzji, ponieważ boją się, że dokonali niewłaściwego wyboru. Może to prowadzić znowu do niekończącego się analizowania i wahania, jaką decyzję podjąć. Perfekcjonizm również sprawia nam trudności w delegowaniu zadań, ponieważ mają perfekcjoniści problem z zaufaniem do innym i oddaniem im części swojej odpowiedzialności za pracę. Obawiają się, że nikt nie wykona tak dobrze pracy jak oni sami. Perfekcjoniści mają także często bardzo krytyczne myślenie na swój temat, a także w podobny sposób patrzą na innych. Ich poczucie własnej wartości jest silnie związane z tym, jak dobrze wykonują swoje zadania. Często są dla siebie bardzo surowym krytykiem. Perfekcjonizm wobec innych może objawiać się tym, że oceniają albo mają tendencję do oceniania innych według tych samych wysokich standardów, które narzucają sobie, co bardzo może utrudniać relacje z innymi osobami. Jak zatem radzić sobie z perfekcjonizmem? Przedstawię kilka pomysłów, kilka strategii na temat obniżenia poziomu perfekcjonizmu. Są to moje strategie, ale może przydadzą się też innym osobom. Pierwsze jest to zmiana sposobu myślenia na wystarczająco dobre dążenie. To koncepcja, która pochodzi od brytyjskiego psychoanalityka Donalda Winnicota, który wprowadził pojęcie wystarczająco dobrej matki. Oznacza to akceptację, że bycie wystarczająco dobrym jest w porządku i nie musimy być doskonali, aby być wartościowi. Druga strategia jest to autentyczność i bycie sobą. Skupianie się na autentycznym wyrażaniu siebie i swoich wartości, zamiast na dążeniu do ideałów, które są nierealistyczne i być może narzucone nam przez inne osoby, ponieważ nie urodziliśmy się po to, by być perfekcyjni, ale wierzę w to, że urodziliśmy się po to, by być autentyczni. Trzecia strategia to strategia pod tytułem akceptacja i samowspółczucie. Chodzi tutaj głównie o akceptację własnych błędów, które zawsze się pojawiają. Uświadomienie sobie, że popełnianie tych błędów jest częścią procesu uczenia się i rozwoju. Można tutaj wykorzystać ćwiczenie, czyli zapisujemy nasze błędy i jaką naukę z tego wyciągnęliśmy. Prowadzenie tego dziennika może prowadzić do rozwijania zdrowego poczucia własnej wartości, które nie opiera się wyłącznie na naszych osiągnięciach. Bo czy ktoś z nas zna kogoś tak od początku do końca idealnego i perfekcyjnego? Self-compassion, czyli samowspółczucie, oznacza, że bycie życzliwym i wyrozumiałym dla samego siebie w obliczu błędów i niedoskonałości jest kluczem do zdrowia psychicznego. Chciałabym tutaj wspomnieć o dr Kristen Neff, która jest pionierką w dziedzinie badań nad samowspółczuciem. Kolejna strategia to elastyczność psychiczna, czyli adaptacja i otwartość na zmiany. Jest to zdolność do dostosowywania się do zmieniających się okoliczności i zaakceptowania, że nie wszystko musi być perfekcyjne, i myśl ta jest niezwykle uwalniająca w procesie walki z perfekcjonizmem. Kolejna strategia to realistyczne cele. Jest to bardzo potrzebna nauka, jeżeli chcemy obniżyć poziom naszego perfekcjonizmu, która polega na tym, że ustalamy sobie osiągalne cele, takie, które są realistyczne i możliwe do zrealizowania. Możemy wspomóc się tutaj narzędziem SMART Goals, czyli zwracamy uwagę na to, aby nasz cel był konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny, a także określony w czasie. Kolejną strategią, którą chcę tutaj przedstawić, jest to strategia progres i wzrost, czyli krótko mówiąc, skupienie się na samym procesie powstawania tego, nad czym akurat pracujemy, zamiast na finalnym osiągnięciu celów. Docenienie tej drogi rozwoju, a nie tylko końcowego celu. Chciałabym również wspomnieć o dwóch cytatach, które za każdym razem, kiedy zauważam u siebie nutki perfekcjonizmu, dają mi pewnego rodzaju perspektywę i pozwalają spojrzeć, że perfekcjonizm nie zawsze jest tym, czym wygląda. Pierwszy cytat jest to cytat brytyjskiego premiera Winstona Churchilla, który powiedział, że doskonałość jest wrogiem postępu. Drugi cytat to cytat Elizabeth Gilbert. Perfekcjonizm to po prostu strach w fantazyjnych butach i futrze z norek, który udaje, że jest elegancki, podczas gdy w rzeczywistości jest po prostu przerażony. Chciałabym również wspomnieć na temat mitów dotyczących perfekcjonizmu, które często są rozpowszechniane i mogą prowadzić do nieprawidłowych przekonań dotyczących tego zjawiska. Oto kilka przykładów. Pierwszy to perfekcjonizm prowadzi zawsze do doskonałych wyników. W rzeczywistości perfekcjonizm często prowadzi do przesadnego skupienia się na szczegółach i paraliżu decyzyjnym, co
może hamować efektywność i osiąganie celów. Drugi mit. Drugi mit to taki, iż perfekcjonizm oznacza wysokie standardy. Choć perfekcjonizm faktycznie wiąże się z wysokimi oczekiwaniami, to często są one nierealistyczne i trudne do osiągnięcia, co prowadzi do chronicznego niezadowolenia z wyników. Trzecim mitem jest mit, że perfekcjonizm jest cechą pozytywną. Pomimo tego, że dążenie do doskonałości może wydawać się pozytywne, w rzeczywistości prowadzi do stresu, lęku i problemów zdrowotnych, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Kolejnym mitem, w który sama osobiście bardzo wiele lat wierzyłam, to taki, iż perfekcjonizm jest wymagany w miejscu pracy. Współczesne badania dowodzą jednak coś zupełnie innego, że to elastyczność, adaptacyjność i umiejętność radzenia sobie z niepewnością są bardziej wartościowe w środowisku pracy przez pracodawców niż właśnie perfekcjonizm. Rozumienie tych mitów może pomóc w bardziej realistycznym podejściu do perfekcjonizmu i promowaniu zdrowszych nawyków, wzorców postępowania, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Czy zatem możliwe jest osiągnięcie sukcesu bez perfekcjonizmu? Ostatecznie przeciwieństwo perfekcjonizmu nie oznacza przecież braku ambicji albo dążenia do poprawy samego siebie. Chodzi raczej o takie zdrowe podejście do wyzwań, akceptację ludzkiej niedoskonałości i czerpanie radości z procesu, a nie tylko z doskonałego finalnego rezultatu. Można osiągnąć sukces nie będąc perfekcjonistą. W rzeczywistości wielu ludzi odnosi sukces właśnie dzięki elastycznemu podejściu i akceptacji własnych niedoskonałości, a także radzeniu sobie ze stresem i korzystaniu z techniki samowspółczucia, kiedy coś po drodze według nas pójdzie nie tak. Jak widać, perfekcjonizm jest to bardzo szeroki temat. Z jednej strony może motywować nas do rozwoju, do większej pracy, do większego wysiłku, a z drugiej może nas hamować, jeśli nie nauczymy się nad nim panować. Perfekcjonizm osłabia kreatywność, zabija autentyczność i powoduje lęk przed porażką i odrzuceniem. Kluczowe jest, aby nauczyć się równoważyć te dwie rzeczy, aby znaleźć równowagę między dążeniem do doskonałości i akceptacją własnych ograniczeń. To wszystko na dziś. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.